Cześć, witam. Dzisiaj w testach ciekawe urządzenie firmy Auto ABC. Taki boksik, który zrobi z każdego auta, który nie ma bezprzewodowego Android Auta czy Apple CarPlaya, że będzie miało. Za chwilę wszystko Wam pokażę, jak to działa, co to jest. I na początek producent się do mnie zgłosił, żebym stworzył dedykowany film, natomiast stwierdziłem, że może mi to wysłać na testy, a jak mi się to spodoba, to zobaczycie ten film, więc spodobało mi się i dlatego ten film widzicie, żeby dla jasności było. Nie jest to materiał zrobiony pod to, co producent chciał. To jest materiał zrobiony na moich zasadach. Do rzeczy, co dostajemy w komplecie? Więc dostajemy tego boksika, dostajemy kabel USB-C, USB-C, no i USB-C, USB-A. Teraz podpinamy sobie to urządzonko. Jak widzicie, to jest bardzo małe, mieści się tutaj w dłoni. Ma wejście na kartę microSD do 256 GB. Tutaj jest typ C, żeby podpiąć to kablem do samochodu. Odpalamy auto i zobaczymy, kiedy się uruchomi. Ja tutaj pewnie to przyspieszę, no ale tak, żebyście mieli jakiś obraz sytuacji. A, ważne, trzeba mieć uruchomione i Wi-Fi, i Bluetootha. Więc wchodzimy do auta z telefonem z tymi dwoma opcjami uruchomionymi. No i czekamy, patrzymy, co się dzieje. To jest przeciekawe urządzenie, bo to jest taki, jakbym to powiedział, to jest telefon na Androidzie, natomiast bez wyświetlacza i bez karty SIM. Jak widzicie, od razu się to uruchamia. No i teraz poczekamy chwilkę, powinna automatycznie uruchomić się aplikacja SpeedPlay. Tak, uruchomiła się automatycznie aplikacja SpeedPlay. Teraz telefon zaczął wyszukiwać Androida. No i już się łączy. Zobaczycie, ile to trwa w realu. No jak widzieliście, uruchamia się to całkiem sprawnie, działa za każdym razem, ja to od miesiąca testuję, nie było żadnych problemów z tym urządzeniem. No i mamy tu klasyczny Android Auto, przy czym w naszej Kii nie działa to na pełny ekran, a na kablu normalnie działa na pełny ekran. Natomiast to ma swoje wady i zalety, no można sobie coś na tym ekranie innego poustawiać, a tutaj mamy tylko Android Auto, czyli mapy, czy na przykład tak jak teraz widzicie Spotify'a. Co ciekawe, pomimo że mam telefon na Androidzie i telefon jest podłączony z tym urządzeniem jako Android Auto bezprzewodowy, to samochód, to urządzenie, które jest podpięte na kablu, widzi jako Apple CarPlay, więc w ten sposób to można wejść, gdybyśmy na przykład wyszli sobie z tego, a za pierwszym razem uruchomiło się oczywiście automatycznie. Co jeszcze możemy zrobić z tym urządzeniem? Więc tak, no mamy tutaj przycisk wiszący, więc możemy wejść do głównego menu i tym sposobem wyjść bezprzewodowego Androida. No i co ja sobie tu porobiłem? Powgrywałem sobie mapy google'owe, powgrywałem sobie Car Scannera, ABRP, YouTube. YouTube chyba był i jest aplikacja APK Pure, czyli jakby czegoś nie było w sklepie Play, no to jeszcze można sobie alternatywnie coś jak APK Mirror ściągnąć. Jak nacisnąmy ikonkę Car, to wracamy do menu głównego samochodu. Mamy tu zainstalowanego Netflixa, ja sobie mapy CZ jeszcze doinstalowałem i taki odtwarzacz plików multimedialnych. Jako że to jest zwykły sprzęt na Androidzie, to możecie sobie instalować co chcecie, jak chcecie, natomiast co najciekawsze. Więc tak, ma to Bluetootha i ma to Wi-Fi. Co ciekawe, ABRP działa dość stabilnie, aczkolwiek jak widzicie, dość to wszystko laguje. No trzeba pamiętać, że to jest tutaj czterordzeniowy procesor 2 GHz, to jest 2 GB RAMu, 16 GB pamięci wbudowanej, więc to jest taki telefon sprzed kilku lat, bym powiedział. Więc trzeba się czasami uzbroić w cierpliwość, natomiast jeśli automatycznie nam się uruchamia Android Auto bezprzewodowy, to jakież to ma znaczenie? Do tych celów może jak najbardziej być. No i co trzeba zrobić, żeby automatycznie uruchomił się na tym urządzeniu Apple CarPlay czy Android Auto? Więc tak, za to odpowiada aplikacja SpeedPlay, więc musimy znaleźć tu taką opcję. Wchodzimy w inne ustawienia, aplikacja uruchamiania i tutaj sobie ustawiamy, żeby aplikacja SpeedPlay uruchamiała się automatycznie. I krótkie podsumowanie. Co robi to urządzenie? No robi co ma robić. U mnie przez miesiąc cały czas ten Android Auto bezprzewodowy działał idealnie. Byłem z tego generalnie zadowolony, ale to tylko przy jakichś tu krótkich trasach, gdy coś sobie chciałem zrobić, bo niestety mój telefon nie jest w stanie mieć i internetu, i włączonego bezprzewodowego Android Auto, więc wszystko, co potem już robimy, no to jest offline, więc z tego powodu na dłuższe trasy raczej wybiorę kabel, ale na jakieś takie się plątanie tutaj po okolicy, w domu sobie sprawdzam, ile gdzie będę jechał, ustawiam sobie już punkt, a potem wsiadam do auta z telefonem w kieszeni i to wszystko mi się przerzuca na samochód bez podpinania kabla. Także to jest na pewno taki
fajne zastosowanie tego urządzenia. Drugie zastosowanie tego urządzenia, jak gdzieś będę sobie jechał, to żeby nie obciążać tu telefonu, że na telefonie mi ABRP się potrafi ścinać, zawieszać. Uważam, że na tym urządzeniu działa lepiej, więc będę sobie na tym urządzonku czasami korzystał z ABRP. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeśli dla kogoś taki bezprzewodowy Android Auto to jest jakaś bardzo, bardzo ważna rzecz, to myślę, że warto się na takim urządzeniu pochylić, zwłaszcza, że jak patrzyłem tam na ceny, to wychodzi koło 300 zł, nie jest jakiś to bardzo, bardzo drogi sprzęt. Może komuś w czymś pomoże. Ja osobiście jakoś jestem zwolennikiem połączeń kablowych, nie wiem, może jestem z dawnych czasów i uważam, że podpięcie kabla, jak wpinam sobie telefon w uchwyt i podpinam kabel, to żaden problem, ale jeśli dla kogoś to jest ważne, to no są takie urządzonka. Wydawało mi się, że to jest ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z tego typu urządzenia testował, czy był zadowolony, jak to działało, czy to dobrze działało, czy się nic nie działo. No, ja mam akurat stary telefon Honora 10 i w przypadku Key Eniro działa to wszystko bardzo fajnie, natomiast no, różnie może być z różnymi sprzętami. Tutaj producent podaje, że to mają być samochody po 2015 roku i 98% z nich powinno działać. Telefon powinien mieć co najmniej Androida 10, a niektóre modele 11, a jeśli to jest iPhone, to musi być to iPhone co najmniej 6 i iOS co najmniej 10. To tak z takich parametrów technicznych i jeśli mamy takie sprzęty, no to powinno wszystko teoretycznie zadziałać. Mi zadziałało, większych problemów z tym nie miałem. Jak już doszedłem, co to w ogóle jest za sprzęt, co on robi, że on dla samochodu jest telefonem, on się zgłasza samochodowi jako telefon Apple CarPlay, natomiast co widzą telefony w aucie? No widzą po prostu możliwość bezprzewodowego połączenia się, jeśli auto tego nie posiada. Ciekawostka taka jest, myślę, że dla niektórych godne zastanowienia, godne uwagi. Linki jak zawsze wszystkie potrzebne znajdziecie w opisie. Podlinkuję tam też OBD2, który mi działa aktualnie z ABRP, bo tutaj wiem, że było sporo pytań swego czasu, co z ABRP działa. No to odkryłem taki sprzęt, który z ABRP działa, czyli Abetter Load Planner i możemy sobie zrobić takie coś, że mamy na przykład ABRP, a nawigację wbudowaną na drugiej części ekranu. No, jest to poniekąd ciekawe urządzenie, takie bym powiedział podwójne zastosowanie, bo z jednej strony bezprzewodowe łączenie się z telefonami, a z drugiej strony samo z siebie to jest po prostu telefon na Androidzie, na którym możemy mieć wpięty na stałe do samochodu i korzystać z różnych aplikacji. Da się udostępnić Wi-Fi w samochodzie, da się wtedy mieć to wszystko online. Ma to Bluetootha, więc połączy się z OBD2. Można uruchomić car scannera. Właśnie car scannera Wam jeszcze pokażę za chwilę, bo uważam, że to bardzo fajnie wygląda car scanner w tej konfiguracji. No i popatrzcie, jak to fajnie teraz wygląda. No jedno, co bym powiedział na minus tego urządzenia, to to, że nie skanuje zawsze Wi-Fi i nie da się tego na stałe uruchomić, a drugi to, że nie działa to wszystko za szybko. No i cóż, nie będę przedłużał, bo urządzenie proste, działa to wszystko prosto, nie ma się nad czym tutaj rozwodzić. Chciałem Wam pokazać, stwierdziłem, że może to kogoś zaciekawi. Dajcie znać jak zwykle w komentarzach, a ja jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Hej!